Hej! Witajcie w nowym odcinku serii Nowe życie starych mebli. Przed nami nowe wyzwanie, nowa szafka i nowy problem. Zostańcie z nami, a na pewno go rozwiążemy razem. Ta szafka została znaleziona na jednej z śmieciarkowych grup na niebieskim portalu. Powiem szczerze, że ja to ogłoszenie z tym meblem zauważyłam po 16 godzinach od dodania i byłam święcie przekonana, że tego mebla tam już nie będzie w tym śmietniku, bo tak to zazwyczaj jest, szczególnie po takim czasie, a okazało się, że jednak Patek tam pojechał i co? I znalazłem, konfiskowałem go i pobrałem i przywiozłem. Wydaje mi się, że to jest fajna baza do stworzenia czegoś ciekawego. Wstępnie mamy plan, natomiast ten plan też się będzie na pewno zmieniał w trakcie filmu. Kolor farby, jaką wybraliśmy na tym mebel, jest to granat głębinowy od New Colors. Jest to bardzo fajny kolor, używaliśmy go już raz i mebel wyszedł naprawdę świetnie. Zostawimy też trochę drewna. Mam nadzieję, że uda nam się z niektórych części tego mebla faktycznie odratować ten fornir, bo to wszystko zależy od tego, w jakim on będzie stanie. Ogólnie szafka będzie pełnić najprawdopodobniej takiego mebla w przedpokoju, żeby sobie usiąść i ubrać buty. Planujemy też dać tutaj sobie takie tapicerskie, jak to się nazywa? Panele tapicerowane. Panele tapicerowane? Prawdopodobnie, bo to się okaże, czy nam fajnie to będzie spasowało. Uchwyty czarne, nóżki czarne, korpus głębinowy granat, no i coś tutaj z tych ma być drewnem i będzie. Tylko to też dużo zależy, czy nie będzie dużo zniszczeń, bo ona jest mocno poobijana, głębokie są te zniszczenia. Korpus tak, korpus jest niestety uszkodzony i to bardzo mocno widać, więc będzie trzeba go po prostu pomalować, natomiast no, na frontach wstępnie nie widzieliśmy nic takiego przerażającego, więc może. No miejmy nadzieję, bo fajnie byłoby coś jednak tutaj w tym drewnie zostawić, no ale to wiadomo, weryfikuje czas podczas potem pracy, jakoś coś mi się jakoś... Język plącze. Dobra, będziemy się brać za ten mebel, najpierw go trzeba bardzo porządnie umyć, bo on wygląda strasznie naprawdę, więc... Może wystarczy tylko umycie i już będzie okej. A może. Jeśli jesteście nowymi widzami, zostawcie suba, będzie to takie wsparcie dla nas, a wy będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami i ze wszystkimi odnowami, jak będziemy robić w przyszłości. Czyścimy mebel odtłuszczaczem do mebli, z racji tego, że po prostu mamy go pod ręką, jest to dla nas wygodne, ale można to też zrobić i robi się wodą i płynem. Następnie demontujemy wszystkie możliwe zawiasy, uchwyty i inne elementy, które można odkręcić. Później zaczynamy usuwać stary lakier z mebla opalarką i szpachelką. W tym przypadku ten lakier był stosunkowo cienki, a co za tym idzie, potem trudniej jest go usuwać. Łatwiej przypalić fornir, co też się stało. Po usunięciu lakieru i przeszlifowaniu wzdłuż słojów okazało się, że nie wygląda to dobrze. Niestety przypaliliśmy w paru miejscach fornir. Na czymś trzeba ćwiczyć, także podejmujemy decyzję o zmianie forniru na nowy. Fornir dębowy. No nie. Nie no, będzie gitar, nie? To tak delikatnie wystaje. Dla nożyczki, wiesz, bo ja też wolę nożyczki, Dobra. więc jakieś nożyczki. Właśnie sprawdziliśmy przyklejenie tego forniru i jest całkiem ok, bo widać, że wszędzie dolega idealnie. Za chwilkę będziemy go docinać, szlifować. W następnej kolejności będziemy matować cały ten mebel, bo on będzie malowany. Matowić cały ten mebel. Jak ja mówię? Matować? Będziemy ten cały mebel matowić, malować, a fronty zostaną drewniane. Działamy. Kurde, mam nadzieję, że to nie będzie tak zafestnie.
Ok, odkręciliśmy właśnie nogi z tego mebla i będziemy je doprowadzać do takiego stanu, w którym stwierdzimy, czy one będą jednak malowane, czy one jednak pozostaną w kolorze drewna. No są tutaj mocno uszkodzone, a to lakier najprawdopodobniej, także wydaje mi się, że to drewno się może fajnie odsłonić. Jest duża szansa, że to będzie drewniane, chociaż nie jestem pewien. Także zobaczymy za chwil parę, bierzemy się do roboty. A to spróbuj normalnie nad w ręce, nie. No tak, postanowiliśmy to odkręcić dlatego, że będziemy to najprawdopodobniej też bejcować, a korpus będziemy malować. No i będzie nam dużo łatwiej po prostu oddzielić kolor od bejcy, także tak to wygląda. Na chwilę obecną nogi już są też tak całkiem fajnie poszlifowane, jeszcze trochę trzeba je potem podopieszczać, no i będziemy, kurczę, naprawdę blisko tego, żeby to zaczęło wyglądać ładniej. Jak już zauważyliście na poprzednim ujęciu, malowaliśmy spód tego mebla blokerem. Teraz szlifowaliśmy już szpachlę tak, żeby było na perfekto. No i zaraz będziemy odkurzać ten mebel i malować blokerem tą górną część. Musimy też obkleić sobie tutaj wnętrze taśmą, ponieważ tu tę stronę będziemy malować, ale wnętrze zostanie przez nas nieruszone. Będziemy próbować użyć takiego preparatu, który jest do odnowienia lakieru. Nie pamiętam takiej firmy, będziemy go dopiero zamawiać. Ktoś nam go kiedyś polecał, albo ja widziałem gdzieś, że on jest polecany przez kogoś. No i spróbujemy sobie odnowić te wnętrze właśnie takim preparatem. Jesteśmy ciekawi tego efektu. No wnętrza się, szczerze mówiąc, trudno szlifuje. Dzisiaj będziemy testować preparat do mebli woskowanych i lakierowanych. On czyści, usuwa drobne rysy, wyrównuje kolor i maskuje plamy. Tak na nim pisze. No i jestem ciekawy, jak sobie poradzi, ponieważ wnętrze było zniszczone i delikatnie je przeszlifowaliśmy i następnie właśnie będziemy nadawać taki preparat. Dlaczego? Dlatego, że po prostu wygodniej jest to delikatnie zeszlifować i dać taki preparat, niż wszystko do zera wewnątrz szlifować. Jest to zabieg dość czasochłonny, ponieważ są rogi, ciężko się tam dostać. Stąd wymyśliliśmy taki preparat, ktoś go gdzieś polecał, także i my teraz będziemy próbować. O kurde. No i okej, nakładamy na nasz
świeżo naklejony fornir dębowy, który zakupiłem w piekarach śląskich. No i na ten fornir nakładamy bejsę od New Colors Orzech. Ona jest bardzo piękna. No i na razie wydaje mi się, że wygląda to naprawdę świetnie. Trochę się baliśmy, że wyjdzie klej i nie pochłonie to ta bejsa, ale wydaje mi się, Nicole, że jest. Kurczę, super, co? Nicole, pełne skupienie, nie? Biorę się właśnie za przykręcanie nóżek do korpusu, wtedy będę to lakierował. Delikatnie. No i nogi już przykręcone do korpusu. Na jakim etapie jesteśmy, ponieważ nie wszystko było udokumentowane. Mamy już całą szafkę pomalowaną na kolor właściwy. Spód i nogi są polakierowane lakierem matowym od New Colors. Fronty są właściwie już gotowe pod lakierowanie, można powiedzieć. Wnętrze będziemy sobie dopracowywać preparatem do odnawiania lakierów. A później już lakierowanie po prostu wszystkiego. Czyściłam szuflady i nagle pomyślałam, że w sumie łatwiej byłoby, gdybym ten spód wyjęła. No i tak też zrobiłam. O dziwo łatwo poszło. A jak już mieliśmy wyjęty ten spód szuflad, to w sumie stwierdziliśmy, że zeszlifujemy, pobejcujemy, polakierujemy i będzie picobello. Przez przypadek wyszedł nam fajny efekt na froncie. To powstało w ten sposób. Normalnie pobejcowaliśmy front, jak zwykle, natomiast coś nam tam nie pasowało. Chyba gdzieś klej wychodził, czy coś. Patryk to zeszlifował, nałożył warstwę bejsy jeszcze raz. No i wyszły takie cienie, powiedzmy, co no, mi się osobiście bardzo podoba. Natomiast stanowiło to pewien problem przez sekundę. Na pozostałych tych dwóch frontach, które zostały, był ten efekt bejcy taki bardzo płaski, ponieważ tam tylko raz była nałożona. No i jednak jak włożyliśmy do szafki, żeby sprawdzić, jak to będzie wszystko wyglądało, okazało się, że no niestety, ale nie wygląda to dobrze razem, więc szybka decyzja, szlifujemy i jeszcze raz bejcujemy. No i jak widać, efekt jest no, taki sam jak tam, więc tak naprawdę przez przypadek mam wrażenie, że odkryliśmy coś nowego i to jest właśnie bardzo fajne przy tych meblach, o ile potrafi się szybko podejmować decyzje, a nie mielić ich. W dalszym ciągu niestety są takie momenty u nas, w których niestety nie potrafimy szybko podejmować decyzji, tylko jakby przeżywamy każdy błąd, który wyjdzie w trakcie odnawiania mebli. No przy odnawianiu to jest norma, po prostu mam wrażenie, że nieważne, chociaż może jak ktoś ma duże doświadczenie, to już jest inaczej, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że zwykle coś przy każdym meblu wyjdzie. Też słyszałam to już od wielu twórców, odnawiaczy mebli, więc wydaje mi się, że to jest norma, także uczymy się jak szybko podejmować decyzje w sprawie tych błędów. No i idzie to chyba całkiem. Od początku planowaliśmy użyć właśnie tych paneli tapicerowanych do tego, żeby właśnie tutaj je użyć na tym siedzisku, ponieważ całe to ma być siedziskiem do przedpokoju, takim do ubierania butów. Natomiast jak widać tutaj normalnie parę milimetrów nam przeszkadza, więc nakleimy tu listwę. Listwa początkowo miała być w kolorze drewna, po prostu pobejcowana, natomiast doszliśmy do wniosku, że duży miszmasz będzie, dlatego listwa zostaje pomalowana na taki sam kolor i będzie fajnie nam stanowiła całość, a nie będzie tego za dużo.
My już jesteśmy po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru matowego od New Colors. On już wysechł i będziemy teraz matowić ten lakier papierem ścierym, no i nakładać kolejną warstwę, tak żeby po prostu ten lakier był gładszy. Tak trzeba delikatnie. No. To jest jak saper, kurczę, wiesz? No. Normalnie mikro ruch. I tak szafka spod śmietnika zyskała nowe życie. Jeśli podobała Wam się ta metamorfoza, to dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. To motywuje nas do dalszego działania i no na pewno po prostu czujemy się przyjemniej, także Dobrze, czuję się przyjemnie. czujemy więcej przyjemności. Piszcie komentarze, dajcie łapki w górę, to nam naprawdę bardzo mocno pomaga i czujemy wtedy od Was wsparcie i zachętę do dalszych projektów, tak? O, fantastycznie. A jeśli macie gdzieś u siebie taki stary mebel, który ktoś już spisał dawno na straty i leży gdzieś w garażu bądź w piwnicy, to nie wyrzucajcie go finalnie, bo może faktycznie coś fajnego z niego da się zrobić. Zachęcam Was do tego, bo jest to fajna twórcza praca. Tak, no i odskocznie od codziennego zgiełku. Nam się to mega podoba i często po prostu jest to taki świetny mindfulness dla nas, także to jest naprawdę fajna, twórcza praca. Już nie przedłużam, bo Nicole mówi, że mam nie Czas gadać antenowy się kończy. Dziękujemy bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć.